Cześć, mam już ponownie zmontowany stary młynek do kawy z 1964 roku, wyprodukowany w fabryce wodomierzy we Wrocławiu. Jest tutaj zresztą także na wieczku ładne logo wrocławskiej fabryki. Równocześnie kończę przygotowywać dłuższy odcinek o tym młynku, za kilka dni powinien być na kanale, ale w tym odcinku zabrakło kluczowego testu mielenia kawy, no a to w końcu najważniejsze, jeżeli chodzi o młynek, nawet taki zabytkowy, który pełni już właściwie tylko rolę kolekcjonerską. Mam do celów testowych trochę kawy kupionej specjalnie z poświęceniem jeszcze w ostatniej chwili przed świętami, bo w domu była tylko rozpuszczalna. Nasypałem tutaj niewielką porcję do młynka, no i zaraz zobaczymy, jak taki 60-letni młynek sobie z tą kawą poradzi. Podłączę młynek do listwy zasilającej, która z kolei jest podłączona do regulatora napięcia, a test zrobimy na napięciu troszkę niższym, ale prawie dochodzącym do 220 V. Zobaczcie, w pojemniczku na kawę jest już przetarta mała dziura i całkiem nieźle przez tę dziurę sypie się kawa. Trzeba tę dziurę po prostu zatkać palcem. No i zobaczmy, jaki jest efekt pracy młynka. Wyłączę tylko na wszelki wypadek wtyczkę. Wygląda to już nieźle, ale troszeczkę jeszcze ten młynek musi popracować. Okej, zobaczmy. No nie wiem, nie jestem specjalistą w ocenie stopnia zmielenia kawy, ale wydaje mi się, że można już tę kawę zaparzyć. Troszkę się tutaj co prawda na stole nakurzyło kawą przez tę dziurkę w pojemniczku, ale w sumie dzięki temu przynajmniej mam teraz w warsztacie ładny zapach kawy. Także z młynka jestem zadowolony, ale zmieloną kawę będziemy parzyć w innym odcinku poświęconym jakiemuś staremu ekspresowi do kawy. O tym młynku i jego konstrukcji będzie w każdym razie za parę dni dłuższy odcinek na kanale. Pozdrawiam świątecznie, cześć!